Dzień dobry. Dzisiaj zapowiadany od jakiegoś czasu odcinek specjalny. Skoro odcinek specjalny, to jest i specjalny mikrofon. Zobaczymy, czy dźwięk będzie lepszy. Czemu odcinek specjalny? Co roku jakiś powstaje, więc i teraz przyszedł czas na to. Trochę o problemach, może jak się wygadam będzie lżej, ale na koniec na pewno pozytywna informacja. Wariaczko, chodź, może i ty coś powiesz. Chcesz coś powiedzieć? Nie? No to po prostu zaczynamy. Ostatnie 2 miesiące łatwe nie były. Sporo spraw na głowie, mało czasu i co chwila jakieś problemy. Można by powiedzieć, że zebrały się czarne chmury nade mną, ale po kolei. Od czego to się wszystko zaczęło? Ano wychodzi na to, że pierwszy problem, jaki napotkałem, to właśnie od tego, czyli ta nieszczęsna łopata i ogródek. Ogródek, w którym nie wiem o co chodzi, bo już przekopywałem go przecież nieraz i to w ogromnych ilościach, a teraz dosłownie 2 metry kwadratowe i gdzieś tam w plecach zakuło i był problem. Kilka dni w zasadzie ciężko było wstawać, no ale to na szczęście szybko odpuściło. Patrząc też na ten ogródek, to nigdy przez te lata nie dopuściłem się takiego zachwaszczenia, jak jest teraz. W zasadzie wysiałem marchewkę, wysiałem pietruszkę, a w tej chwili nie ma tu nic oprócz chwastów. Gdzieś tam aby lekko wychodzi koperek. Chociaż to wszystko, warzywa oczywiście najmniejszy problem. Najważniejsze, że plecy przestały boleć. No i ogólnie to chyba był taki pierwszy namacalny problem, który u mnie się pojawił w tym roku. No miesiąc ostatni nie sprzyja, co tu dużo mówić. Bo kolejną rzeczą, i to już bardziej poważną rzeczą, to w zasadzie było uszkodzenie samochodu. Ci, co oglądają odcinki na bieżąco, wiedzą, że ja w sumie sporo jeżdżę i jeżdżę ogólnie od kilkunastu lat, kilka różnych samochodów. No a takie coś zdarzyło mi się po raz pierwszy. Jak widać, auto uszkodzone i to poważnie. No do wymiany chłodnica wody całkowicie poszła. Pokrzywiona chłodnica klimatyzacji, wgięty zderzak, a w zasadzie to taka belka wspornikowa zderzaka i plastikowy zderzak popękany, gdzieś tam też lampa uszkodzona. No i pracy sporo. Jak to się stało? No wracałem oczywiście z siedliska gdzieś tam późnym wieczorem po 21. No i z krzaków na drogę wybiegła mi sarna, którą puknąłem centralnie przodem, nie bokiem ani jednym, tylko po prostu mi wpadła pod przód. No byłem na dohamowaniu, więc samochód jakoś tam w miarę jeszcze powiedzmy ocalał. Mi na szczęście nic się nie stało. No sarna niestety nie przeżyła tego wszystkiego. Ja wyszedłem oczywiście bez szwanku, no ale auto do mechanika, a że mechanik najbliższe terminy za ponad tydzień, no to po prostu problem. Nie piesku, problem jak nie wiem. No ale jakoś trzeba będzie sobie z tym poradzić. Będę się po prostu uczył mechaniki. No co tu dużo mówić, gorzej nie zrobię, czy się uda samemu naprawić, zobaczymy. To rzeczy materialne, najważniejsze, że mi się nic nie stało, a sarny oczywiście szkoda. Kolejna rzecz, która poszła nie po mojej myśli i okazała się sporym problemem, to jak widać gałęzie. A skoro gałęzie, to i rębak. Nie wszystko udało się zrębakować, bo jak widzieliście wcześniejsze, mówiłem już o tym też, rębak się po prostu popsuł w trakcie pracy. Poszedł na gwarancję, ale w zasadzie wrócił po tygodniu z tej gwarancji i zapalił raz, drugi i znowu przestał działać. Także u mnie cała góra gałęzi nieskończona, rębak po raz drugi wraca na gwarancję. No głupio, no bo w sumie ten rębak nie mój, a zepsuł się tutaj, no i tak naprawdę w tej chwili miesiąc jest wyjęty z użytku. A u mnie rębakowania sporo, no bo i tu, i tam jeszcze jest druga taka kupa. Raz już musiałem te gałęzie wydzierać z tej trawy, żeby to nie przerosło i mam nadzieję, że wróci, no i uda się to zrębakować do końca i wyczyścić. Także ogólnie ciemne chmury nade mną i dosłownie i w zasadzie przenośni, bo jakoś ostatnio ciągle pod górkę.
Także ciemno, ciemne chmury. A jak chmury, to wiadomo, pierwsze skojarzenie deszcz. Jak deszcz, no to dach. Też już o tym mówiłem, pewnie odcinek czy dwa temu. Co tu dużo mówić, no po prostu majster dekarz, z którym byłem już dogadany na konkretną robotę, czyli zdjęcie eternitu, położenie blachy, orynnowanie, no zmarł. No przykra sprawa, na takie rzeczy wpływu się nie ma i po prostu czasami brakuje słów. No i ja po prostu muszę szukać teraz też drugiej ekipy, kogoś, kto mi to zrobi. No ekipy w okolicy poumawiane już w zasadzie na kilka miesięcy roboty do przodu. Poza tym ceny, jakie niektórzy sobie też życzą, ci, którzy mogą przejść wcześniej do takiej roboty, no to abstrakcyjne, no bo wiadomo, tu dachu jest 100-120 metrów tak naprawdę do krycia i zdjąć, położyć, to dla kogoś jest 2 dni czy 3 dni maksymalnie roboty. A jeżeli ma ktoś, taki firma w zasadzie, do przykrycia cały nowy dom, cały nowy budynek, no to wiadomo, że będzie pracowała więcej, no i zarobi więcej. I dlatego też do tego budynku nikt za bardzo nie chce przyjść. I jeżeli tego dachu nie zmienię w tym roku, to w zasadzie będę miał podwójny problem. No raz ciągle zalegający eternit i gdzieś tu z boku też już spróchniałe bale, które no pilnie trzeba w miarę wymienić. Te 2 koło wejścia po prostu na stryszek. No to drugi problem to tak naprawdę dotacja, bo starałem się o dotację na wymianę eternitu. Dostałem ją i w zasadzie podpisałem umowę. No i jeżeli nie znajdę nikogo w przeciągu tych 3, maksymalnie 4 miesięcy, to będę musiał się z tej umowy jakoś wycofać. A to znowu kolejne pewnie formalności i kolejny czas zmarnowany. No ale liczę na to, że jakaś ekipa się znajdzie. No bardzo mi szkoda tego dekarza, z którym się w zasadzie umawiałem. No szkoda raz, że jako człowieka, bo wszyscy dookoła go tu bardzo lubili i bardzo chwalili. Ja w zasadzie tylko 2 razy z nim rozmawiałem, ale naprawdę w porządku chłop się wydawał. Przypomnę, 60 lat. Skończył z ekipą, oczywiście nie sam, podobną robotę jak u mnie. Położył się spać, no i w zasadzie już rano się nie obudził. Zmarł we śnie. Przykro, aż o tym się mówi, no ale tak to czasami w życiu bywa. Przykro przede wszystkim rodzinie, której trzeba na pewno współczuć. A ta ekipa, która pracowała z nim, bo pracowali w 3-4 osoby, no to tak naprawdę pewnie to by zdjęła i blachę położyła, no bo to żadne wyzwanie, no ale już gdzieś porobić obróbki, czy wymienić mi te 2 bale tu, które są spróchniałe i jeszcze to orynnować, no to na razie sami z siebie się do tego nie palą, no bo tak naprawdę te osoby, które z nim współpracowały, no to były gdzieś tam co chwilę inne po prostu z łapanki, a to on był głową tak naprawdę wszystkich robót. Także no problemów cała masa, co tu dużo mówić. Czasami po prostu chciałoby się złapać w jakiś sposób trochę dystansu do tego i jakoś, żeby w końcu coś się udało i coś w końcu poszło dobrze, ale no póki co jakoś tak wszystko idzie jak po grudzie. No i o ile te chmury gdzieś tam nade mną się już rozeszły, no to mam nadzieję, że i pomału będzie się tak wszystko inne rozpogadzało i układało. I tak jeszcze jak tu stoję i patrzę na to fajne słońce, które gdzieś tam pomału będzie się zbliżało ku zachodowi, no to patrzę na tę działkę obok, którą w zasadzie od 3 lat próbuję dokupić, no i z nią też jest niezbyt optymistyczna historia związana. Tu jest droga, którą dojeżdżam do siedliska i od tej drogi aż po same budynki w zasadzie jest jedna działka, którą, jak mówiłem, w zasadzie od samego początku staram się, żeby dokupić. 3 lata minęły, no i w tym roku udało się tak naprawdę wyprowadzić sprawę spadkową, bo oficjalni właściciele tej jednej działki zmarli jakieś 30 kilka lat temu i przez ten czas nikt w zasadzie o tą działkę się nie starał i jak widać kawałek był uprawiany, a kawałek po prostu zaniedbany. No i po tych prawie 3 latach, jak się udało już wyprowadzić sprawę spadkową, to wyszło jeszcze jedno zamieszanie, bo już się wydawało, że będzie oficjalny właściciel, że będę mógł to tak naprawdę kupić, no ale niestety nie tak łatwo, bo jak się okazało,
jest jeszcze kilka rzeczy po tej spadku, które trzeba było wykonać i jeszcze trzeba będzie wykonać. A to na pewno potrwa, no i będzie kosztowało. A w szczegółach to chyba łatwiej będzie to rysować na kartce. W sumie zacznę może jednak od zobrazowania tego, jak wygląda. Jedna cała działka, czyli od drogi aż po budynki. Połowa zasiana, użytkowana w zasadzie od wielu, wielu lat przez sąsiada, z którym zresztą bardzo dobrze żyje. No i druga połówka używana bądź nie. No jak widać, tam już drzewa zarastają, kilkunastoletnie drzewa, więc raczej przez ten czas nieużytkowana. Ja w zasadzie mogę z niej korzystać, ale nie jestem formalnym właścicielem, więc w zasadzie niewiele mogę tu zrobić i w zasadzie nic bardzo nie robię. Ta ulęgałka gruszka, z której też jakieś tam odcinki czasami były i w tym roku widzę, że również ma sporo drobnych gruszek. No ale do rzeczy. Spadkobiercy. Było pokolenie spadkobierców, w zasadzie dwie rodziny, więc połowa działki dla jednej rodziny, połowa działki dla drugiej rodziny. Wszystko to nie było formalnie, nie było sądownie, tylko po prostu w cudzysłowiu umówione na gębę, gdzie nawet tutaj nie ma miedzy, tylko tak na oko, raz więcej, raz mniej zaorane. No i po tym pokoleniu dwóch, powiedzmy, rodzin, które były, przyszło kolejne pokolenie i w ramach tego pokolenia już ogromna liczba kolejnych spadkobierców. I przez te dwa pokolenia sytuacja tak się skomplikowała, że naprawdę teraz kartka. Aż musiałem to rozrysować, żeby było łatwiej zrozumieć. Jeden właściciel, o którym wspominałem na początku, jakiś tam dziadek osoby, z którą ja w tej chwili rozmawiam. No mieli dwoje dzieci, więc ta jedna duża działka nieformalnie, tylko na gębę, ustnie została podzielona na dwie rodziny. W ramach tej jednej rodziny chyba było dwoje dzieci, no ale w ramach tej rodziny i osoby, z którą ja rozmawiam, było 5 czy 6. Ja już w sumie nie pamiętam i nie wnikałem w to. W każdym bądź razie trzeba było założyć sprawę w sądzie po to, żeby w jakiś sposób tą działkę tego właściciela oficjalnie już podzielić. Więc była sprawa w sądzie, no i sąd oczywiście zgodnie z tym drzewkiem, które narysowałem, każdemu przyznał jakiś tam udział ułamkowy, czyli osoba, z którą ja rozmawiam, formalnie dostała 1/10 tej głównej działki. No i żeby było jakkolwiek to uporządkowane, jeden właściciel, no to te osoby, które tutaj prezentuję, zrzekły się, nie zrzekły to jest złe słowo, darowały, bo żeby zrzeknąć się spadku nie może minąć więcej niż pół roku od momentu jego otrzymania. No tutaj jak widać minęły praktycznie 2 pokolenia, więc ci się już nie mogli zrzeknąć. Jedyną możliwą drogą była darowizna u notariusza, więc o ile sprawa w sądzie się zakończyła, to kolejnym krokiem było zebranie wszystkich tych osób u notariusza i darowanie tej 1/5 i tak dalej na rzecz jednej osoby, tą, z którą ja rozmawiam. No i ta jedna osoba z części 1/10 całości, którą na początku miała, no finalnie otrzymała 5/10, czyli 1/2. I teraz ja o tą 1/2 chcę się starać i w jakiś sposób dogadać, no bo ci nie są zainteresowani sprzedażą. No ale żeby nie było tak łatwo, jest już jeden właściciel, sprawa wyprostowana, ale zakup to też wyzwanie. Więc jak te wszystkie sprawy spadkowe teoretycznie się zakończyły, no to już byłem dobrej myśli i myślałem, że tamtą działkę z tyłu uda mi się zagospodarować tak, jak gospodaruję tu. Lepiej, gorzej, ale co roku jest ziemia obrabiana. Tu koło drogi jakieś tam rumianki zostawione, tam dalej czyste zboże sobie rośnie. No ale oczywiście przepisy przepisami i żeby nie było tak łatwo, to pojawiło się kolejne wyzwanie co do sprzedaży tej ziemi przez teraz prawomocnego właściciela, a w zasadzie to właścicielkę, jak i potem zakupu przeze mnie. I to w naszych realiach, urzędowych realiach, znowu nie jest takie proste, bo najpierw ta właścicielka, która już oficjalnie na papierze jest, albo będzie musiała czekać ze zbyciem nieruchomości rolnej przez 5 lat, nawet jak tam jest śmieszne 20 kilka arów, albo ubiegać się o formalną zgodę na sprzedaż. I to nie jest tylko kwestia podatku, żeby go nie płacić bądź płacić, no bo wiadomo, jeżeli w ciągu 5 lat się coś sprzedaje,
no to po prostu trzeba zapłacić podatek. To jest jeszcze kwestia tego, żeby móc w ogóle sprzedać właśnie działkę rolną. Prawo mamy jakie mamy i ogólnie jeżeli ktoś nabędzie działkę, ziemię rolną w ramach darowizny bądź umowy sprzedaży i nie będzie to wprost w całości na przykład spadek, no to musi czekać 5 lat ze zbyciem i ze względów formalnych, żeby w ogóle móc sprzedać, no i też ze względów finansowych czy tam podatkowych, więc w pierwszej kolejności właścicielka będzie musiała w tej chwili iść do urzędu, do KOWR-u, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i ubiegać się o możliwość, o zgodę tak naprawdę na sprzedaż ziemi, która do niej oficjalnie należy. Czyli urząd będzie musiał się zgodzić na to, żeby ona mogła to sprzedać. W kolejnym kroku, jak już ona uzyska tak naprawdę zgodę na sprzedaż, ja, żeby kupić kolejny fragment ziemi rolnej, który już mam w zasadzie obok, po sąsiedzku, będę musiał kolejne pismo wystosować i prosić o kolejną zgodę, tym razem na zakup. I te formalności, jeżeli oczywiście wszystkie przebiegną gładko, będą znowu trwały jakieś co najmniej pół roku. Co do kupna i sprzedaży jesteśmy dogadani, no ale jeszcze ogromna ilość formalności. A wydawało się, że jak jest spadek, to już sprawa prosta. Niestety nie w Polsce, jak się okazuje. Z jednej strony to dobre, bo trochę ogranicza tak naprawdę ten przepływ ziemi rolnej, powiedzmy, przed osobami, które nie powinny tej ziemi posiadać, nie wiem, cudzoziemcy, deweloperzy i tak dalej. No ale z drugiej strony, jeżeli już ta jedna zgoda na zakup tak ogromnego areału, jak jest tu była, to teraz o te 20 arów po sąsiedzku znowu przechodzić przez ścieżkę zdrowia, no paranoja. Ogólnie ci, co obserwują pewnie mój kanał od dłuższego czasu, to wiedzą, że każdego roku praktycznie jak miałem tylko chwilę, jakiś wolny weekend, to tu przyjeżdżałem, czy na noc, czy po prostu na cały dzień, albo nawet na jakieś weekendy i tych noclegów troszeczkę było. A w tym roku, no cóż, mamy czerwiec, a ja praktycznie spędziłem tu 2 noce. Tak jak teraz, żeby sobie poleżeć na hamaku, jest to pierwsza noc, pierwszy wieczór w zasadzie w tym roku. Nie chcę mówić, bo nigdy nie mówię w zasadzie na filmach za dużo o swojej prywatności i tym razem też nie będę o tym wspominał, no ale po prostu tak to czasami w życiu się układa, że nie wszystko, co się chce, jest potem realizowane. Ja bardzo liczę na to, że jeszcze ta sytuacja się troszeczkę pozmienia i wszystko wróci do tego dawnego czasu, jak było kiedyś. To znaczy, że będzie można tu przyjechać na długo, na kilka dni, czy właśnie posiedzieć sobie, poleżeć sobie na hamaku, czy pospacerować gdzieś po lesie. No i przede wszystkim działać, bo tego działania to cały czas tu brakuje. A szczególnie no w ostatnich miesiącach w zasadzie przyjeżdżam na trochę, zanim dojadę, zanim się tam rozpakuję, cokolwiek przebiorę i tak dalej, to tego dnia roboczego jest coraz mniej. No ale cóż, tak to po prostu już bywa. Chcę za to troszeczkę przeorganizować swój czas, no i wiele już w tym kierunku się dzieje. Na pewno najbliższy czas, to na pewno, przynajmniej mam taką ogromną nadzieję, to będzie w końcu jakiś dłuższy urlop, że będzie można tu przyjechać na tydzień bądź 2, no i w końcu porządnie ten remont zrobić. Planowany urlop to przyszłość, która mam nadzieję się wydarzy, także przez ten czas nie tylko powrócę do remontu, ale może i będę miał więcej czasu dla tego wariaćka, bo on tu przecież większość czasu bytuje sam. No, temat domu na pewno na ten rok porzucam myślenie i muszę się skupić na bardziej przyziemnych rzeczach, czyli zdecydowanie powrót do remontu tamtego budynku. Wiadomo, dachu sam nie wymienię i tutaj trzeba ekipę, którą mam nadzieję, że też znajdę nową. Niestety, życie jest jakie jest i stało jak się stało. Ale no, dach najwyżej poczeka, nie jest to jeszcze krytyczne. W środku są rzeczy, które przecież mogę robić całkowicie samodzielnie. Na realizację czeka przecież łazienka, która w tym roku w ogóle nawet nie była ruszona. Jak na jesieni w zasadzie zostały położone rury z wodą, elektryka, tak wszystko to stoi. Więc o ile teraz na dworze jest jeszcze w miarę ciepło,
to wszystko spoko. No ale znowu przyjdzie jesień i znowu będzie myślenie, dlaczego to nie jest skończone. Z kolei to pomieszczenie gdzieś tam w tym roku próbowałem robić. Kawałek ściany zrobione, no ale na tyle tygodni w zasadzie i miesięcy tego roku to udało się tu przyjechać na kilka dni roboczych, no i w zasadzie zrobić tylko pół tego pomieszczenia, położyć gładź na ścianie, a przecież jeszcze trzeba będzie to lekko przeszlifować, pomalować, ogarnąć też podłogę, bo ona w ogóle nie ruszona, no i pewnie wymienić też to okno. Okna, no pewnie sam też nie zrobię, więc okno będę musiał zamówić. I wiele jest takich rzeczy, które gdzieś tam niby można samemu i to się będzie dawało robić, tak jak na przykład ta elektryka, czy gdzieś tam przy kuchni płytki, no ale są też rzeczy, których samemu na pewno nie da rady, no i tu musi się pojawić wsparcie, bo nie liczę na to, że zrobię jednak wszystko samemu. To zmierzając już powoli do końca, plecy, samochód, rębak, dach, działka i czas. Na część z tych rzeczy wpływu się nie ma, ale na czas, a w zasadzie na codzienność częściowo już tak. I tu pojawia się w końcu pozytywny akcent w dzisiejszym odcinku. Od jakiegoś czasu zmieniłem formę zatrudnienia i nie pracuję na etat. Nie na cały etat, a na 4/5. To oznacza, że pracuję w tej chwili 4 dni w tygodniu. Ten jeden dodatkowy dzień wolny absorbują na razie sprawy prywatne, ale cel jest taki, by w dużej mierze spędzać go także tutaj, na siedlisku. Oczywiście mniej pracy w korpo, gdzieś tam przekłada się na finanse, co jest w życiu oczywiście ważne, ale nie najważniejsze. Trzeba też mieć czas dla rodziny, dla siebie na odpoczynek, no i próbę robienia tego, co się w życiu bardzo lubi. W moim przypadku własnymi rękami, łopatą i młotkiem. Także patrząc optymistycznie w przyszłość, liczę na to, że zamiast tych ciemnych chmur nad sobą częściej będę widział tęczę czy przejrzyste niebo i gwiazdy.